Dzień dobry. No to wracam do pracy. Ustawiłem ten kadr i mi się przypomniał film o Kargulu i Pawlaku. Nie wiem, który to był odcinek. Że traktor musi być w tle, żeby było widać, że jest traktor. No niestety obawiam się, że czeka mnie nieplanowany wydatek. Bo zauważyłem, że tutaj nagle mam pełno smaru. Widzę, że to się zagrzało. No okej, no na razie działa. No nic, jakbym się okazało, że przestanie działać, to wtedy będę... Jak kupię, to kupię taki trochę inny diaks. Nie wiem, dlaczego to się tak popularnie mówi diaks. Bo kupię z regulacją obrotu, bo to się czasami przydaje, jak chcemy coś szlifować. A ten akurat takiej regulacji nie ma, więc zasuwa na maksa, na parę tysięcy obrotów. A taka regulacja by się przydała. No ale dobra, na razie działa. Nie widzę, żeby tu się jakaś śruba poluzowała, czy coś, którą można by było dokręcić. No nic, w ostateczności jeszcze można tu, widzę, można to rozebrać, ale nie wiem, czy chce mi się bawić. Na razie działa, to pracuję dalej. Ile mam? Mam 3 warstwy. To jeszcze, żeby mi wystarczyło na wszystko, to potrzebuję 4 warstwy, a tam mi się już cegły kończą. Tam jeszcze mam parę cegieł. No i tu. Także z tego się jeszcze jedna warstwa uzbiera. No okej, tam mam jeszcze w rogu. A jak nie, to trzeba będzie szukać jakiejś cegły rozbiórkowej. Są takie oferty sprzedaży, więc może dopasuję jej odpowiednią. No nic, działam dalej. No niestety, wydaje się, że to jego koniec. No tamten smar to jak smar. To po prostu jeszcze mógłby popracować, ale dostaje silnych wibracji i no, przenosi się to na ręce. Nieprzyjemna sprawa. Jeszcze zobaczę, czy może coś tu podeszło. Zmienię tarczę, bo może ta tarcza się jakoś nierówno wytarła i stąd takie wibracje. Ale wątpię. A. Jakby lepiej. Czyli może coś z tą tarczą jest nie tak. Wyjdzie na to, że przez tą tarczę popsułem sobie narzędzie. Może to jest efekt właśnie tego, że miało duże wibracje. Tamta tarcza dawała duże wibracje i stąd tutaj ten smar zaczął wyciekać. Tu zresztą widzę, wiecie co? To się poluźniło. Ja to rozbiorę. Może uda się to narzędzie jeszcze uratować. Po prostu podokładać smaru i szczelniej dokręcić. Dobra, wypiąłem z prądu. Zobaczymy, czy uda się coś z tym zrobić. Troszkę tu mam brudno wszędzie. No, tu wszystko wygląda dobrze. Jedynie tego smaru zabrakło. Dobra.
Za dużo napakowałem. Dobra, to teraz to już muszę brnąć. Wymyśliłem, żeby w takim pyle pracować. No ciekawe. Czy wyjdzie na to, że jednak nie kupię sobie nowej zabawki? Włączymy do prądu. No dobra, wibracje wydają się być mniejsze, a na pewno pracuje ciszej, więc coś już lepiej. Czyli nie kupię sobie niestety nowego z regulacją obrotów. Czyli co się zadziało? Zła tarcza, która spowodowała wibracje. Wibracje odkręciły z kolei te śrubki i zaczął wypadać po prostu smar i stąd zaczęło i głośniej chodzić i się grzać. No, działa. Dobra, mam 4 warstwy, potrzebuję jeszcze 3 i to już jest problem. Znaczy do bieżącej pracy na razie to mi wystarczy, aż nadto. To są cegły, które odrzuciłem. Nie wiem jeszcze jak je wykorzystam. Mam jeszcze cegły tam. To są cegły chyba, które ostatnio przewoziłem i ich nie czyściłem, więc z nimi trochę będzie więcej zabawy. No i trudno się do nich obecnie dostać, także teraz przestawię się na warsztat na mycie kamieni. Jak będą jakieś płaskie, to będę je sobie nosił tam do tamtego muru, a resztę będę układał tu na tych deskach. I dzięki temu może zrobię sobie tutaj przejazd na taczkę i wtedy będę mógł te cegły tam przewieźć i poczyścić. Tu jest jeszcze pełno cegieł, to są te cegły z komina z tego domu, ale one, no ja ich też może powiedzmy sobie szczerze, najlepiej to nie przechowywałem. Ale mimo wszystko one się rozpadają. Także to jest gruz i to w zasadzie to jest bardzo kiepskiej jakości gruz. Może nie wszystkie, no ale duża część. No i te kamienie tu, to są kamienie, które już czyściłem. One może nie wyglądają, ale są ok, bo one po prostu czyszczenie głównie chodzi o to, żeby się pozbyć gliny. Tej warstwy gliny, bo to kamienie przecież leżały w glinie, więc te już tej warstwy nie mają, pada na nie deszcz i są dalej czyste. No to co, biorę myjkę i bawię się teraz z kamieniami. Tak swoją drogą powiem wam, padł taki komentarz, że z tej strony, ponieważ tu planujemy mieć taras, to nie muszę układać już ładnych kamieni. O, tu są jeszcze cegły. O, i tu są cegły. O, i tam są cegły. No nie jest tak źle. Wracając, że nie muszę tutaj układać ładnie kamieni, bo i tak nie będzie widać, bo będzie taras. Tylko wiecie, tu jest jedna rzecz. Ja jeszcze sobie tego nie wymierzyłem, ale chodzi o to, żeby ten taras
No fajnie by było, jakby miał 1,5 metra szerokości. A chociaż 1,20 m, no tak. Ale 1,5 metra byłoby lepiej. I co za tym idzie? Ja nie chcę zmieniać skosu tego daszku. Oryginalnie był prosty i ma zostać prosty. Także jak wypuszczę ten daszek na 1,5 metra, to tu zrobi się już dość nisko. Muszę to zmierzyć, no ale mam wrażenie, że po prostu zrobi się tak z 1,80 m, nawet mniej, gdybym chciał zachować taras na wysokości podwaliny. A więc tak myślimy, że chyba jednak przy tym wejściu z domu zrobimy taką prostą platformę, czy będzie prosta platforma i na obie strony tarasu, na tą i na tamtą, będą schodki, 2 albo 3 schodki, więc możliwe jednak, że te cegły i kamienie będą widoczne. Natomiast pomyślałem, że ponieważ i tak już mam mało tych równych kamieni płaskich, to tu ułożę je zupełnie inaczej. Tu będę też je układał na płasko, ale już nie będę chciał, nie będę pilnował tych warstw, tak jak z tamtej strony, żeby to one optycznie szły w jednej linii. To mi pozwoli wykorzystać takie też większe kamienie, mniej regularne. No ten mur będzie zupełnie inny niż ten z tej strony, ale może nawet wyjdzie fajniej. Dobra, myję. Tu widzę, żeby szło, więc spróbujmy. O! No i ładnie, piękny, płaski kamień. Chyba woda mi się kończy w studni. No niestety skończyła się już chyba woda zupełnie w studni. No niestety trzeba to rozłączyć i przerwa w myciu. No dobra, no ale trochę tam tych płaskich kamieni mam. Pójdę jeszcze je połupię, będzie ich więcej. No to sytuacja jest delikatnie mówiąc słaba. Trochę kamieni wyczyściłem, ale brakuje wody w studni. Zostało mi jeszcze no drugie tyle. A tu jest sporo fajnych płaskich kamieni. No nic, to co mam musi mi wystarczyć. Tym bardziej, że tutaj jeszcze jest trochę takich kamieni, które mam wrażenie, że da się je rozłupać. No to pobawię się jeszcze w łupanie. Zacznijmy od tego dużego. Widzicie, tu idzie rysa. I odłupanie mi dałoby front z tej strony. Lico chyba się mówi poprawnie. Tylko że tu jest też pęknięte i tu, także to lico to się może rozwalić. No ale dobra, z takiego wielkiego i tak pożytku nie mam.
Większy młotek. Obawiam się, że to tak nie pęknie. Dobra, pęknijmy jeszcze to najpierw. No i spróbujmy teraz. No nie wygląda, jakby miał ochotę pęknąć. Spróbujmy. Pękło. Dobra, trochę jest to wskos, ale w sumie może być. A co z tego się stało? No, a tu został całkiem wysoki, ładny kamień, który może pójść tutaj z tej strony, gdzie potrzebuje wyższych. Dobra, to teraz prostsze. Tu jest, wydaje się, prosty kamień. No, mamy ładny. Jeden zrobiłem. Ładnie pękło, to tu nieładnie pękło. Dobra, to lepiej diaksem, bo to... Finalnie mam tyle płaskich kamieni. Nie wystarczy, ale może jeden fragment tam zrobię. No dobra, to zrobię teraz ten kawałek. Oparłem już dom na tym baliku takim tu, jak również włożyłem na wszelki wypadek 2 blachy, żeby zachować dystans tu z obu stron. I teraz mogę już rozebrać te podpory, zdjąć je, wyczyścić fundament, zeszlifować. O, i takie garb na łączeniu na przykład. I murować dalej. To działam.
No dobra, no to tyle zrobiłem i więcej już w tym tygodniu nie zrobię. Z kilku powodów. Po pierwsze, tym się nie chce. Po drugie, tak jak mówiłem na początku, ten tydzień ma dla mnie tylko 2 dni. Po trzecie, skończyła mi się woda w studni i tam naprawdę już nic nie ma. Może najdzie po prostu przez parę dni, jak nie będę z niej korzystał, a jak nie, to pojadę do straży i przywiozę po prostu metr wody do takich prac murarskich. Do tej pory korzystałem z tej wody ze studni. No i trzecia rzecz, skończył mi się też już piasek. Mógłbym go zamówić, ale specjalnie go nie zamawiałem, bo nie chciałbym już tutaj wysypywać, tylko w inne miejsce. Tu jeszcze trochę piasku jest, ale jak sięgam łopatą, to nabieram to liście, a to jakieś ziemię, bo tu już głębiej to jest ziemia. Także ten piasek i ta resztka żwiru pójdzie już w całości na drogę. A ja chciałbym już nową dostawę piasku i żwiru wysypać gdzieś tu. Kamienie też już mogę stąd poprzenosić, bo teraz będę korzystał z nich z tamtej strony. Tutaj już niewiele zostało, także tu to przeniosę i dzięki temu będzie można już uporządkować też to rondo. Ono tak jest centralnie to miejsce. Mi tak było wygodnie tu akurat korzystać i tu betonować, no bo tu mam po prostu z górki. Także czystaczką żwiru, czystaczką betonu łatwiej było mi zjeżdżać niż... Ale w tej chwili to już niewiele tego zostało. Do murowania dużo nie potrzeba, także lepiej będzie, jak sobie przeniosę tą część murarską tu w to miejsce. Pewnie jakaś spora część jeszcze tych kamieni zostanie zużyta tam na podmurówkę tutaj z tyłu. A co do reszty będę musiał coś pokombinować. Znaczy mam kilka pomysłów, jak wykorzystać kamienie. Nawet powiedziałbym, że chętnie przyjmę wszelkie kamienie. A propos Mausera, to mam w sumie jedno pytanie. Może ktoś z Was ma takie doświadczenia z nim. Czy można w nim trzymać wodę w zimie? W sensie, czy jeżeli będą takie mrozy, tam nie wiem, -5 do -10 i nawet jak ta woda częściowo w nim zamarznie, to czy go rozsadzi? Wydaje mi się, że nie, ale może ktoś wie, może ktoś to testował. Z góry dziękuję za komentarz. Taki krótki film. To krótki tydzień. Ale myślę, że jak go oglądacie we wtorek o 18, to my już jesteśmy w całości na siedlisku i będę mógł od środy zacząć pracę. O ile oczywiście pogoda pozwoli. To z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.